Whoa, fantastic fish, mate. Oh, it's really big. Yeah, it's big. 8 pound 2 ounces. Dejnajuza. Cześć, dzisiaj jesteśmy w nastroju black and white. Specjalnie tutaj użyłem języka angielskiego, bo jest z nami specjalny gość, o którym zaraz wspomnimy. Ale jak widzicie, jest Maciek, jestem ja na jego terenie, bo to jest środek Śląska. Zgadza się, dokładnie centrum Śląska. Będziemy polować, mam nadzieję, na duże ryby, a gdzie się znajdujemy, to mam nadzieję, że powie Wam Des. Chodźmy do Des Shipa, naszego angielskiego gościa. Może powie po polsku. Hi Des! I'm very worried about taking my eyes off the rod. I've just had a liner. Des teraz mówi, że obawia się, że nie może odciągnąć oczu od wędki, bo miał jakieś wskazania na szczytówce, ale będziemy go tutaj próbowali zagadać. Everybody? Des, because we are on a Polish YouTube, Yes. ponieważ jesteśmy na polskim YouTube, ja poproszę Desa, żeby coś po polsku powiedział. What is the name of this lake? Dzierżno duże. Dejnajuza. Very close. Very close, yes. In English that means big lake, Adam. Big lake. Monster lake. Wie wszystko, jak widzicie, wie wszystko. And I've learnt something already, Adam. That in your worms, you put banana skins. I didn't know this, to look after the worms. Yes, it's very clever. In England I will be doing this from now on. Little bit of banana for hook? No. No, not no. today. I like bananas, but not fishing. So you think, Adam, because I fished today, past the shelf, past the rough ground, do you think this is the right idea, or maybe you fish on the shelf? Des też zapytał, bo tutaj jesteśmy w takim bardzo specyficznym miejscu, to też już opowiemy o tym. Jest dosyć płasko, później jest dosyć duży spad i ja wędkuję na tym spadzie. Jestem 45 metrów od brzegu odsunięty, mój koszyczek tak ląduje. Natomiast Des po wygruntowaniu tego łowiska wybrał miejsce już za spadem, na 60 metrze, więc on już, można powiedzieć, łowi za spadem na w miarę płaskim dnie, a ja jestem na spadzie. Ja bardziej, można powiedzieć, kopiuję to, co tutaj robią miejscowi wędkarze, natomiast Des wykorzystał swoje doświadczenie i próbuje łowić już za spadem i będziemy porównywać, co jest lepsze. Również wszedłem kawałek dalej do wody ze względu na to, że łowię na slidera, czyli na spławik, jak to na mnie przystało, i też szukam ryb kawałek dalej za tym spadem. Łowię gdzieś tak na głębokości 8-9 metrów. Nie jest to łatwe łowienie na spławik na tej odległości, szczególnie, że trzeba tam też w miarę celnie zanęcić i potem wypatrywać brania na tych spławikach. Dlatego się tak koncentruję podczas tej naszej rozmowy i widzę stąd właśnie mój spławik i bacznie go obserwuję. No ale też staram się łowić już na wyjściu z tego spadu na tej troszkę głębszej wodzie, na tym w miarę równiejszym dnie. Później jeszcze, jak mam nadzieję, pokażemy jakieś ryby, to ja zaproszę też Michała, żebyśmy, jak Des zwinie swój zestaw, to pokażemy zestaw Desa, bo on jest inny niż my stosujemy. On nie jest dozwolony na zawodach wędkarskich, natomiast myślę, że dla wielu wędkarzy, którzy łowią dla przyjemności, taki zestaw będzie bardzo łatwy do wykonania i jest nieplączący się i bardzo skuteczny. Także później jeszcze przyjdziemy do Desa, a teraz bardzo serdecznie zapraszamy. Może zaprezentujemy Wam jakieś ryby. And as far as I thought maybe I pretended, oh, I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on the last goodbye. Fantastic, mate! Zobaczcie. What is your biggest bream? I don't really know, really. Not massive.
About £7, I reckon. 7 funtów, czyli niecałe 3,5 kilo. Wow, fantastic fish, mate. Cream, isn't it, that? 7.5. But we've got to take the net off. So we'll take the net off. Let's let him go. But what a beauty. Jamie's let him go a minute. Yeah. Just show the people at home how clear that water is. Ooh, I'll tell you what, he's not happy about the situation. Good start, Tell you good what, start. If that'd have had a gut on it like me, that'd have been £9. Yeah. I'll tell you, wouldn't it? It's brilliant. Okay, let's get back out there. Zważyliśmy ją specjalnie, bo zapytałem się, jaki jest rekord Desa. On tak do końca nie wiedział, ale mówi koło 7 funtów. To ta ryba ważyła prawie 7 funtów, bo odjęliśmy siatkę 6,90, więc zbliżył się do swojego rekordu. Powiedział, że to prawdopodobnie jego rekord zbliżony. Więc walczymy dalej, żeby były kolejne ryby, no i żeby, mam nadzieję, pobije tutaj Des swój rekord. Za to trzymamy kciuki. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, jesteśmy na Dzierżnie Dużym. Byliśmy tutaj na wiosnę, więc jak nie widzieliście filmu na kanale Preston Innovations Polska, to zapraszam do odszukania filmu. Nie wiem, może Michał gdzieś tutaj wstawi link. To kliknijcie w ten link i przeniesiecie się w tamtą krainę. Po zakończeniu oczywiście oglądania tego filmu. Mamy gościa, wyjątkowego gościa z Anglii. Przyleciał Des Ship wraz z Jamiem. Jamie to jest operator, który też nagrywa na angielski kanał tą wyprawę. Więc pewnie jeżeli będziecie chcieli więcej takiego wędkarskiego kontentu oczami Anglików, to na tamtej stronie, znaczy na tamtym profilu Preston Innovations angielskim będzie można ich obejrzeć. Ten odcinek będzie taki troszkę inny, vlogowy, bo będzie troszkę wędkowania. Mamy na to 2 dni. Dzisiaj wędkujemy, jutro będziemy wędkować, więc 2 dni wędkowania. Do tego już mi Michał zapowiedział, że będzie mnie nagrywał jak chrapie w nocy, więc jeszcze pewnie będzie trochę beki, bo podobno chrapie, ja tego nie wiem. No i oprócz tego jeszcze jakieś pewnie jedzenie, żarciki i tak dalej, bo Des to jest bardzo wesoły człowiek. Dzisiaj jesteśmy z Maćkiem, każdy z nas wędkuje inną metodą. Znaczy inną to ja trochę przesadziłem. Tak miało być, ale Des się zdecydował, zamienił metodę, bo miał łowić na metod feeder, ale zdecydował się na feder klasyczny. Ja łowię na feder klasyczny, a Maciek łowi na slidera, na odległościówkę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że każdy z nas będzie mógł zaprezentować piękne ryby. £7. That's bigger than the last one. Bigger. Bigger. It's bigger, It's a Mackie D's, isn't it? Got belly like you, Des. Oh, an absolute stunning fish that is. Dzisiaj to moje wędkowanie no nie jest takie pełne, bo bardziej się zająłem obsługą Desa niż swoim wędkowaniem tak naprawdę, więc tak naprawdę wędkuję na wariata, ale zmieniam dystans, bo to co słyszałem tutaj od Tomka, który nas powiedzmy tutaj przyprowadził, jak ostatnio tu były zawody, no to łowili 45 metrów od brzegu i 45 metrów od brzegu na tym stanowisku jest dosyć ostry spad, czyli łowili na tym spadzie. Natomiast jak gruntowaliśmy to łowisko z Desem, no to akurat tutaj on zdecydował się łowić poza spadem, na 60 metrze. Ja na tym spadzie zacząłem i nie mam na razie brań, więc przygotuję wędkę dystansową Supera X Distance 380 i będę chciał też na 60 metrów zarzucić dalej od brzegu, żeby może też mieć szansę na leszcze, bo na razie jeszcze nie miałem brania ani żadnego wskazania. Siwy Elo. O, tam widzicie naszego gościa. Już się pokazał. Ale potem tam podejdziemy. O! No! Adam, drabinę ci jeszcze przynieść? Kurczę, stoi ryba w miejscu tam na tym. Jest, nice. Słuchaj, znowu będą pisać, że jesteśmy w marcu, mamy wysypkę tarmową. Beautiful fish that is. That's called a pig in England. Pig, czyli świnia. Absolute stunning.
to co teraz będziecie widzieć z tyłu, The camera or no? no, przepraszamy was, będziemy do was przez chwilę tyłem, no ale pokażemy się. I was close to my boots. Alright. Przepiękna ryba, zobaczcie, wspólne wędkowanie z Desem. Des miał swoje ryby, teraz ja mam swojego leszcza podczas live'a, więc tak na chwilę tylko wbiliśmy tutaj z kamerą do filmu. Des, do you like it? Stunning fish that. Fantastic. I could have done with that in the Feeder Masters, to be honest. That have got me over the line. Yes, you need just a fin. Just a fin. Yeah, just that piece would have Yes, been enough. yes. In England, they're like that. Oh, No, they are strong. They are strong. So well done, mate. First of many. I'm going to go back. I hope. Might have one on. Where is your rod, Des? Okay. No co ty gadasz? A co myślałeś? No a ja do filmu chcę. To płocisk chyba, wiecie? To będzie Właśnie tak piękna patrzę, co płoć. to jest? It looks like roach. Jak to będzie piękna płoć, to znowu was przeproszę, bo znowu będziemy przebijać. Tak, piękna płoć. Gdzie mi wodery? No ponad 35. Piękna płoć. Pierwsze ryby pojawiły się na live'ie, więc powiem szczerze, że live zawsze powoduje, że coś się dzieje, więc bardzo wam też tu serdecznie dziękuję, bo tu jest cały czas kamerka odpalona i widzowie na żywo nas widzą. Dobra energia po prostu płynie od tych, co nas obserwują. Zobaczcie, jaka piękna płoć, ponad 35 cm. Tak ją na szybko do półki przyłożyłem. Przepiękna ryba. Już z brzuszkiem, także czuję jej masę. Fotki pan będzie robił? Tak wygląda właśnie praca na planie, więc też macie okazję na żywo to zobaczyć. Wypuszczam tą piękną płoć. Nie w tą stronę, nie w tą. A, ona do Desa płynie. Zobaczcie, no. Des, this roach goes this side. Des ją zobaczy, także będzie kolejna ryba. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Przepiękna. Za chwilę ją zważę i wypuszczam, więc już nie męczę tej rybki. 3 pounds, 3 kilos that was. No, 3 Myślałem, że ma 4 kg, ale zważona została 3, niecałe 4 kg, 3,33. Taka ryba i wypuszczam. No powiem wam, że teraz się dzieje, właśnie skończyliśmy live, ja po tym skończonym live'ie poleciałem do Desa po wypychacz, bo niestety wcześniej go nie wziąłem, a mam w koszu wędkarskim, więc zapomniałem go tutaj na półkę położyć. Jak wracałem do wędki, to zobaczyłem, że jest w ogóle zluzowana szczytówka, więc mówię, kurde, zluzowana szczytówka to pewnie było branie, ale nie, ta szczytówka nie chodzi, więc najprawdopodobniej po prostu ryba zluzowała szczytówkę i odpłynęła. Ale wykonałem chyba z 5 czy 6 obrotów, luźnych obrotów, tak jakby była luźna żyłka i nagle poczułem, że jest ryba, więc ta ryba po prostu wzięła i zbliżała się tutaj do tego stoku. Muszę tutaj ostro ją chorować tutaj pod ten stok. O, ja może też o tym opowiem, bo przed chwilą dla was w filmie to o tym nie mówiłem, natomiast mówiłem na live'ie o tym, że łowimy daleko od brzegu i ja muszę rybę podciągnąć tutaj pod stok, który tutaj jest. O, ale udało się, ona już wyszła i tam na końcu tak jakby tego jest płaskie tutaj dno i później jest gwałtowny uskok i na tym uskoku tam jest pełno roślin i muszę po prostu przeciągnąć tą rybę przez te rośliny. Nawet nie przeszkadza to, że rybę trzeba przez te rośliny przeciągnąć. Problemem jest koszyk. Podczas holowania ten koszyk gdzieś tam łapie za roślinę, ale już ta ryba minęła, te rośliny już jest w miarę blisko. Mam nadzieję, że za chwilę będę mógł wam zaprezentować kolejnego leszcza. Teraz mieliście też okazję zobaczyć haul tej ryby. O, chyba złapała na oczy trochę roślinności. Ryba jak złapie roślinności trochę na głowę, to jest po prostu spokojna.
No, kolejny piękny leszcz. Oczki mu zasłoniłem. Zresztą widzicie, ile tej roślinności jest i na koszyku, i tutaj przy... O, odwrócimy pyszczek. O! O, to jak na razie chyba największa dzisiaj. Zważmy to jest 4 kilo ryba, Michał. 4 kilo ryba jak nic. Myślę, że tak będzie. Holender, fajnie. Ja mam następnego, braci. Ho! Ho, ho, ho! Zarzuciłem wędkę i zatapiałem pleciorkę. I tak czuję właśnie na tej plecionce, że coś tak się rusza. Nie trzymałem palcem, co prawda, ale mówię, myślałem, że to fale, które o tą plecionkę zahaczają, powodują to, że czuję tak, jakby miał branie, ale za chwilę ta szczytówka mocniej się zaczęła wyginać. Jest kolejna ryba, więc tak jakby to, co powiedziałem, no Michał mnie tu filmował, ja mówię, dawaj Michał szybciej, bo mam ryby w łowisku. No i się nie myliłem, jest kolejny leszcz. Mam nadzieję, że to leszcz będzie, chociaż tak tu łagodnie wyszedł, może będzie kolejna piękna płoć. Zobaczymy. Niesamowite łowienie, niesamowite. No teraz moment taki, że 4 zarzuty i 4 piękne ryby z rzędu. To jest właśnie, po to się podczas polowania na wielkie ryby na to się czeka. Nie ma godziny, nie ma 2 godziny, nic nie ma. To mówiłem też Desowi na początku, że musimy być cierpliwi w tym naszym wędkowaniu, bo to nie ma ryb i w pewnym momencie przychodzą i zaczynają żerować. Jeszcze muszę ją tam dźwignąć do powierzchni, bo ona pięknie walczy. Natomiast cały czas, koszyk zawadza mi o roślinność, która tam na końcu tego wypłaszczenia jest. Ale mam nadzieję, że już najgorsze mam za sobą. Chociaż nie widzę jeszcze ryby, bo jak ta ryba podchodzi do powierzchni, woda jest na tyle klarowna, że gdzieś tam widzę błyski pod powierzchnią i wtedy wiem, że już ryba jest bezpieczna. Natomiast tutaj jeszcze tej ryby nie widziałem, więc cały czas staram się ją podciągnąć. O, teraz zobaczyłem. Dobra, ryba podpłynęła już pod powierzchnię. Oczywiście złapała roślinności, dlatego teraz tak łagodnie dosyć idzie. Tak to jest właśnie, jak leszcz złapie na oczy trochę roślinności, to on taki jest jakby uśpiony. O, chyba się pozbył, bo się ruszył. Piękna ryba. O, ten to takie piękne, złote kolory ma. Podczas opadania, myślę, podczas opadania robaczków. Płytko zacięta, tempo. Także bardzo się cieszę. Żywotna, piękna ryba. Wypuszczam tą piękną rybę, niech płynie. Zobaczcie, w jakim tempie ona nas tu opuści. Are you ready? Ok. No, z gracją. Piękna ryba. I o to chodzi w wędkowaniu. Trzeba troszkę napełnić nasze brzuszki. We have to eat something. Jamie, my rod. He's not bothered, is he? What? Idziemy coś zjeść. Tutaj nasi koledzy Adam i Tomek przygotowali jedzonko. Nie wiem, Tomek coś przygotował, jeszcze nie wiemy, co to będzie, ale jakiś śląski specjał, więc ja się nie mogę doczekać, bo trochę zgłodniałem. Zabieram angielskich kolegów na jedzenie. Ojejku, tutaj wygląda to wszystko pięknie, ciekawe. It's not free, was it? Not that big drink down earlier. Oh, soup stew. This looks nice. Można powiedzieć, że prawdziwy śląski żur. See, Jamie, this is what usually Zolt should be doing. When we're going out filming. Udało mi się w końcu jakiegoś
osobnika jednego przyciąć po 2 pustych braniach i wyssanych robakach. A jeszcze mi na koniec tutaj wszedł Wzielsko. No, tu wchodzą bardzo mocno, no już go widać. Wychodzi powoli, o, jest. O Jezus. Może chociaż na końcówkę dnia taka trójeczka się trafiła. Adam też chwilę temu wyjął jednego z ostatnich dzisiaj. Niestety ze względu na dystans nie byłem w stanie dogonić tych federowców, którzy łowią na 60 metrze. Ja gdzieś tam na 45 do 50 byłem w stanie dorzucić, donęcić. Jeszcze cały w zielsku oczywiście. Jedna czerwona została. Dzisiaj te czerwone robiły największą robotę z tego, co chłopaki mówili. Zobaczcie, jak ładnie postawił grzbiet. Na delikatną wysypkę, więc to chyba osobnik męski będzie. Pod 3 kilo będzie miał. Zdrowiutkie, ładne te leszcze tutaj szybko odpływają. Także udało się nie zejść na zero. Chciałem wam jeszcze pokazać zestaw, na który ja dzisiaj łowiłem tutaj na tej głębokości 8, a nawet pod 9 metrów, bo tyle u mnie dzisiaj tutaj było. 2 pełne długości wędki od haczyka do dolnika wędki, czyli wędka 4,5 metra to jest prawie 9 metrów, bo odejmujemy jedynie od tego przypon. Przypon w okolicach metra, krętlik i przelotowa kulka jako ciężarek i to jest wszystko. Pomiędzy krętlikiem a kulką jest tylko jeszcze stoperek, spławik przelotowy, który jest doważony tylko i wyłącznie tą kulką oraz talerzykami przy spławiku, przy korpusie i to jest wszystko. W taki sposób chociaż jestem w stanie się upodobnić trochę do federowców, którzy łowią stacjonarnie, właśnie długimi przyponami, ale niestety trochę dalej i ciężko mi jest te ryby tutaj sięgnąć. Zobaczcie, chciałbym wam pokazać zestaw Desa. Myślę, że to jest bardzo fajny zestaw do wykonania, bardzo łatwy. Well, it's a nice simple setup. It's very, very good as well when you have a headwind. You very rare get any tangles, so that's really important. To jest part. To jest bardzo dobry zestaw, taki bardzo odporny na splątania, szczególnie wtedy, kiedy mamy wiatr w twarz, co jest podczas łowienia federem najtrudniejsze i ten zestaw się w ogóle nie plącze podczas takiego wędkowania. So I put obviously a little boom, the swivel sits in the boom, the twizzled boom. So you put the swivel on first and then you do your boom. Okay. Na strzałówkę zakładamy krętlik z agrawką, robimy skrętkę about 10 centimeters. Yeah, 4 to 5 inches. 10-12 centymetrów mniej więcej skrętkę. Okay. And then the line that you have left from doing your boom, you have, so really this needs to be 1 to 2 inches below the feeder because that is important. You don't want your hook length here, you want it below the feeder. I później pozostawiamy ten odcinek, który pozostał strzałówki po zawiązaniu tej skrętki. Tylko nie ucinamy blisko węzełka, tylko pozostawiamy taki odcinek, żeby po wykonaniu pętelki i po założeniu koszyczka, żeby ten odcinek wystawał troszkę za koszyczek. Akurat w tym przypadku myślę, że tu jest około 25 cm. Na końcu jest pętelka. You form a loop here. A loop, and then you just loop to loop your hook lengths. I później pętelka w pętelkę
mocujemy przypon i tyle. Very good, very important. I think your line here needs to be 8 or 10 pound, 0.26 or 0.28, which makes it even better for a headwind as well. I też bardzo ważne, Des na to zwraca uwagę, żeby ta linka, czyli strzałówka miała średnicę 0,26 co najmniej, a najlepiej 0,28 mm. I dzięki temu to jest wystarczająco sztywne właśnie podczas tego wiatru w twarz i dobrze się ten zestaw zachowuje. Zestaw jest prosty do wykonania i bardzo dobrze działa, także sprawdźcie go na swoim łowisku. Oczywiście na zawodach nie można go zastosować, bo to nie jest zestaw przelotowy, natomiast jak gdzieś pójdziecie prywatnie nad wodę, świetny zestaw. Ja dzisiaj też tym zestawem łowię, chciałem go sprawdzić i świetnie mi się nim łowi. Także Adam, kto nie pilnuje stanowiska, sam sobie szkodzi. No, życie! Udało mi się przejąć wędkę od Adama na pięknym braniu. Tutaj Maciek, chyba jesteś w tym miejscu, gdzie come on mate, come on! Myślę, że to będzie ostatnia ryba do filmu, dlatego Des tu nas odwiedził. Halo, halo, ostatnia ryba dzisiaj. O! Na polskim to dzisiaj. We got both cameramen. Ja ich Jest, co jest, prawda come on. nie miałem za wiele, Amy. ale przynajmniej jakościowo się zgadzają. So we're going to do a roundup of today. So Yes. roundup of today is we've had some clonking great bream. You know what W tym clonking moment, means? kiedy on przechodzi No. przez ten... Big. Big, Big big. bream. bez But czułości. we're going A to lot take of a grass. gamble Bez tomorrow and we're going to go on a different area, aren't we? Yes, yes, I think. Even though there is fish here, we're going to gamble and we're going to go to a different area. We have still time, so we can discuss. Yeah, I think we've made our mind up. I think Yeah. Magic wants to try and catch on a slider, so I think for him, I would love to have a go on a slider as well. So Yes, it would be fantastic. But bring him over, Magic. Well, we'll hand him out. No, not the net. Bring him over here. Bring him to us, Adam. Tell him to bring it over to us. Des, An animal. no, 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 no. Animal. I told you. They. Give me. Okay. Oh, we've got to do it again. His mic was off. Well, this is going to be the last fish of the day. I think just to catch some of these massive bream today has been a massive result. But we're going to take a gamble tomorrow and we're going to go on a different area, about 2 miles on the other side of the lake. Mamy go. Kończymy na dzisiaj ten piękny dzień takim oto ładnym leszczem. They are wild, aren't they? I lecimy na kolację. He's not happy. Is he? Też. He's got the Get closer to the guys. Kończymy na dzisiaj ten... You're out of breath. Okay, one more time. Kończymy na dzisiaj ten piękny dzień takim oto leszczem, którego przed chwilą wypuściliśmy i zmykamy do hotelu na kolację. Dla nas będzie cała noc, dla was będzie chwila. Na łowisku spędziliśmy dzisiaj cały dzień. Spodziewałem się większej liczby brań, ale też chyba nie mogę narzekać, bo Des złowił kilka leszczy. Maciek też miał leszcze, które mógł pokazać do kamery. Ja też złowiłem kilka leszczy, piękną płoć. Zrobiliśmy live, więc ten dzień można uznać za udany. Mamy jeszcze jutro dzień i wtedy spodziewam się większej liczby brań. Nastąpiła zmiana pogody. Wczoraj i przedwczoraj ta pogoda była zdecydowanie inna. Dzisiaj przyszedł niż, deszcz był, chmury i tak dalej, więc mam wrażenie i też sądząc po tym, że mieliśmy obcierki, tak jakby te ryby były wycofane, a one nie były chętne do żerowania, ale mam nadzieję, skoro dzisiaj nie jadły, to może jutro przystąpią do żerowania, jutro złowimy więcej, na co liczę. Także na razie kończę, idziemy na kolację, zapraszam też was na tą kolację, zobaczycie co zjemy, bo na pewno Michała nie przekonam, żeby zostawił kamery tutaj w pokoju, więc zapraszam na kolację. Ja ci powiem, że tą zmianą pogody to mam wrażenie, że się tłumaczymy już
z kilkanaście razy w tym roku, nie? Ja wiem, Michał, no, tak jest. mamy pecha. Ale no naprawdę, jakby tak podsumować Michał, te, ja to... naprawdę w to wierzę. Ja naprawdę w to wierzę. No słuchaj, skoro gość, który wygrał zawody, złowił 38 kilo na zawodach, czy tam 32 kilo i dzisiaj w tym samym miejscu praktycznie siedział, złowił, myślę, że 15... A to wygrał on, tak? Tomek wygrał. Okej, Tomek wygrał, okej. Złowił połowę tego, co... może nawet nie całą połowę przez cały dzień. Nie przez 5 godzin z zawodów, tylko przez cały dzień. No to oznacza to, że te ryby... No co, zapomniał jak się łowi przez 2 dni? Tak. No trudne ryby do złowienia dzisiaj były. Jutro będzie lepiej. Ale nie dla nas, my byliśmy King Kongi. Cherry. Cherry. Is it white? Is it clear? No, it's not... It's red. It's red. And Very it tastes, tasty. yeah, really good. No, it's tasty. We took 3 Yeah. 3 shots in our room. When? Today? Yeah. Just now. Yeah. That's why we are so smiling. But you have to try it. Really, Yes. really. Just a little try to taste. In Belgium. In Belgium, yes. 105. I think it's wonderful. It's very, very nice. Jamie's got port neck. Adam's got port neck. Really good. Very, I've got ribs. impressive. Pork neck to jest schabowy, a Very nice. ma żebereczka z podwójną porcją Double mash. piękny schabowek. A zobaczcie, co pan Michał sobie zamówił. Placuszki, a pod spodem, nie będę brał ręką, taki gulasz wołowy. A myślę, że Misio będzie zadowolony. No dla tych, co nie wiedzą, to my zadamy zawsze praktycznie proste. A ja wczoraj byłem, dlatego dzisiaj wziąłem co innego. Yeah. Oh, I'll tell you what we need. No dobra. Wasze zdrowie i do jutra. Dzisiaj jesteśmy w innym miejscu. O tym opowiem później na stanowisku pewnie dłużej, ale na razie przygotujemy zanętę, zanim jeszcze rozstawimy nasze stanowisko. Prosta zanęta, 2 paczki zanęty Sweet Skimmer Dark od Sonwise, 1 paczka Match Method Mix Dark. Wymieszamy 4 kg razem, podzielimy na pół i to będzie nasza mieszanka na dzisiaj. Ja donęciłem na pobudkę tym rybom i od razu było branie. Się śmiali chłopaki, że ciągle donęcam. A przed chwilą było jedno pudło. I to była oznaka, że się jakieś ryby w końcu zakręciły. Nie ukrywam, że jestem mega zadowolony, że jako pierwszy dzisiaj mam rybę. Ale też z tego powodu właśnie zmieniliśmy miejsce, bo wczoraj łowiliśmy no, w innym, zupełnie z innej strony zbiornika. Na takiej plaży i no, tam nie miałem zbyt wielkich szans z chłopakami. Złowiłem tylko 2 bodajże leszcze wczoraj, ale no, chłopaki mieli zdecydowanie więcej ryb ze względu właśnie na ukształtowanie dna. Dzisiaj wróciliśmy w miejsce, w które byłem na treningu i wyglądało to obiecująco. To też jak widać właśnie pierwsze ryby już się meldują na pokładzie, a jest jeszcze wczesny poranek. Wczesny to przesadziłem. Oj tam. Niektórzy dopiero wstają.
taki baby, no. 2,5 kg to on ma. Pomimo tego, że łowimy jesienią, to te leszcze mają ciągle wysypkę tarłową. Mam wrażenie, że one tutaj na tym zbiorniku mają ją po prostu cały sezon. Więc no nie ma się tym co przejmować. Zdarzało się, że łowiłem tutaj w styczniu, w lutym i również te męskie osobniki tą wysypkę miały, więc puszczamy rybona. Zobaczcie, to jest magia łowienia w wodzie właśnie, że możemy sobie pozwolić na to, żeby ryby z ręki wypuszczać i mieć z nimi taki bezpośredni kontakt. To jest fajne, dużo lepiej niż z podbieraka, polecam. Fish on! Ja! No i o to w tym wszystkim właśnie chodziło. Żeby się ryby ustawiły porządnie w łowisku. Wtedy jak się dobrze zestaw zarzuci w odpowiednie miejsce, to nie trzeba długo czekać na kolejne branie. No ten się nie wydaje za duży. Baby Dream. Baby Dream. Kolejny. Ale w podbieraku żaden już nie jest taki baby. No większy od tamtego. Dłuższy, ale tamten był grubszy. Yeah, come on. Muszę go wypiąć. Dzisiaj akcja szybko się rozgrywała, a zanim jeszcze zdążyliśmy się przywitać, to Maciek, który wcześniej był na łowisku, wcześniej zanęcił, już zdążył złowić 2 leszcze, co na pewno widzieliście. Myślę, że zauważyliście też, że jesteśmy w innym miejscu. Wczoraj byliśmy w tamtej części zbiornika, myślę, że parę kilometrów dalej. I tak zdecydowaliśmy, żeby dzisiaj zmienić miejsce też troszkę dla filmu, ale troszkę też liczyliśmy na większą liczbę brań, więc zmieniliśmy miejsce na inne. Jak na razie rozpoczęło się świetnie, no Maciek ma 2 ryby, ja z Desem jeszcze nie zaczęliśmy łowić, więc szykujemy sprzęt i mamy nadzieję na kolejne piękne leszcze. Oh, here he comes. Come on. There's a lot of weed here, Alan. Love it. Well, not really. It's nice one. Too big for my fingers, Jimmy. Oh, it's really big. Yeah, it's big. Come on. I think so. I think so. Oh, Des! Fantastic, very long. That's a big bream. Long brim. That's a big bream. Can't get out of land in there. Oh. Look at that. Let's take the weed off, man. I reckon that's £8. £8, 2 ounces. Well done! Big bream that at a minute. New PB? That's new PB. Bucket of the water on your head! I know I've not caught one that big because that's a big bream, that. That's 7 centimeters, yeah? Yeah, I think. Oh no, 65? no. Oh, 60. 65, 50.
65. Yeah, 65 centimeters long. Well, this is fat. No, it's too cold for that. Well, there you go. That's my PB frame at the moment. We've only just we've only just started. Do that again out there, Jamie. Well Yeah, done. mate, thank you very much. What a place. Joker. I knew yesterday you were cheating on me. I try to I'm check. ready, I'm ready. I know that we have 2 days, so I you seen- check something, I check something. I so seen today is the day. I seen the paper on the side tray yesterday. I thought, I need some of that. I told you that I had. I'm wet now as well. No, I don't. You So, will yeah, be. it's brilliant. No, thank you. That's awesome. I am very happy. Co ja mogę powiedzieć? Michał chciał, żebym powiedział kilka słów. Ja jeszcze tak naprawdę to na dobre nie zacząłem łowić. Maciek złowił 2 ryby. Później szykowaliśmy tu z desem wszystko. Musiałem przynęty przyszykować dla 2 ogarnąć. Sam sobie tylko zanęciłem, a des już holuje 3. rybę. Ja z tego się bardzo cieszę, bo tak naprawdę to mi zależy, żeby on z tego wyjazdu wyjechał z bananem. Więc 3. leszcz na jego haku. Poprzedni leszcz to był jego rekord, 8 funtów, nie wiem ile to jest w kilogramach, 3,5 kg myślę z hakiem. Także Des jest zadowolony, bo złowił pięknego leszcza, który jest jego nowym rekordem. Myślę, że będzie bardzo dobrze wspominał to miejsce. A ten, it looks nice. Zerknąłem na szczytówkę i ta szczytówka tak mocno dosyć szarpnęła, więc jest szansa na kolejnego dużego leszcza. No jak widzicie, wyholowanie tych ryb tutaj z tego miejsca nie jest łatwe, bo podczas lata tutaj było to miejsce dosyć mocno zarosło, było pełno roślin. Nawet jak tu dzisiaj przyjechaliśmy, to było pełno roślin i Maciek z Michałem mieli ręce pełne roboty na starcie, bo wycinali to zielsko, ale jakoś tak jakby ono się podniosło, jakby ten wiatr nawiał to zielsko i no zrobiło się pełno zielska tutaj akurat i myślę, że koszyk po prostu podczas holowania gdzieś grzęźnie w tym zielsku, bo to jest dosyć długo płasko i później jest dosyć ostry spad i na tym załamaniu jest dużo zielska, o które zaczepia koszyczek. Zobaczcie, tak się nagrywa filmy. Michał wyszedł za kamery, żeby ściągnąć rybę z zaczepu, żeby wyciągnąć ją z tych... Widać tam te zaczepy. He told me he cleaned that weed out, mind. Yes, there is a fish still. There is still on. Yeah, I know, but he's been on Adam. He's tipsy. Yes. Oh, maybe with your rig. Maybe someone's rigged that. Oh, Sacked. Sacked, Adam. in a minute. That's the Sacked. playing. Do you realise it's Christmas? Sorry, niestety nie udało się. Time to celebrate. Ja mam rybę. Znaczy tak nie do końca czuję się, że to moja ryba, bo jak ja się tutaj szykowałem, to Michał sobie usiadł. Także to jest taka bardziej chyba Michała ryba niż moja. Wspólna, ale wspólne cieszy też bardziej, bo cieszy 2, nie tylko jednego, więc dzisiaj jest dzień, gdzie jest tak zwany pleasure fishing, czyli wędkowanie z przyjaciółmi dla przyjemności. Ciekawe co to będzie. Staram się dosyć mocno tą rybę tutaj mocno holować, żeby ją wydrzeć, żeby nie ugrzęzła w tych zaczepach, tak jak ryba Desa. No, czuję teraz piękne szarpnięcia. Grass bream! Close to your fish, I think. Maybe the same. Des. Zobaczcie, od jakiej ryby zaczynamy wspólnie z Michałem, bo to jest ryba i moja, i Michała. Ale jaka piękna jest ta ryba. Zobaczcie, jakie ona ma piękne łuski, jaki piękny kształt ciała, płetwy. Przepiękna ryba. No jakby chcieli do Sewr wstawić wzorzec leszcza, to myślę, że ta ryba by się tam nadawała. Przepiękna, zobaczcie. Ja jestem bardzo szczęśliwy. No oczywiście rybę wypuszczam. No dobra, zaczęliśmy, walczymy dalej.
Wczoraj z Desem mieliśmy różne zanęty. On bardziej poszedł w zanętę z mączką rybną, ja natomiast zanętę Match Method Mix Dark pomieszałem z zanętą Sweet Skimmer Dark w proporcji mniej więcej 1:1 i to chyba była lepsza zanęta. I dzisiaj zdecydowaliśmy się, że obaj będziemy mieli taką samą zanętę, czyli na nas dwóch wymieszaliśmy 2 paczki Sweet Skimmer Dark od Sonubites z paczką Match Method Mix Dark. Z tego wyszła bardzo fajna, wcale nie jakaś tam bardzo ciemna zanęta, ale zanęta taka o przyjemnym, słodkim zapachu, delikatnie taka złamana nutką rybnego zapachu. Do tego dodajemy jokersa, kastery, cięte dendrobeny, białe robaki, więc takie można powiedzieć grube przynęty, ale z dodatkiem jokersa, więc jokers to jest taka niewielka przynęta, ale chyba która robi robotę. Ja wczoraj używałem jokersa, Des tego jokersa nie używał i stwierdził, że to, że wczoraj u mnie było więcej ryb, to było spowodowane tym, że jest jokers w mojej zanęcie. Nie wiem, czy do końca to miało takie znaczenie, ale dzisiaj tego jokersa mamy obaj, więc jak na razie jest nieźle, więc liczę na to, że będzie coraz więcej brani, będziemy łowić coraz ładniejsze ryby. W tym miejscu już kiedyś łowiłem, zresztą był film na kanale Prestona i Sonubitesa, więc jeśli nie widzieliście, to zachęcam, żebyście odwiedzili kanał Preston Innovations Polska na YouTubie i tam zobaczyli film z Dzierżna Dużego. Łowiliśmy dokładnie w tym miejscu, ja stałem tutaj, gdzie Des stoi. W związku z tym, że ja tutaj łowiłem, wybrałem dokładnie taki sam dystans, który wtedy był skuteczny, czyli 45 metrów od brzegu. Myślę, że jestem na stoku, tak jakby już, może nie na tym najbardziej stromym odcinku stoku, już na tym bardziej przechodzącym w wypłaszczenie, powiedzmy, ale nadal to jest opadające dno. Des wysunął się trochę dalej na 50 metr. Zobaczymy, na razie miał 3 ryby chyba, ja miałem 1 rybę, no ale ja tak naprawdę dopiero zacząłem łowić, więc liczę na to, że dogonię go i też dołowię kilka jeszcze pięknych leszczy. Dużym utrudnieniem tutaj może nawet nie podczas samego łowienia, ale podczas holowania ryb są rośliny, bo tutaj tak jak się kończy trzcinowisko, ono dosyć daleko tam jest wysunięte na wodę, to na poziomie tego trzcinowiska jest pełno roślin, tak. I tak tutaj chłopaki dobrą robotę zrobili, bo dosyć dużo tych roślin wycięli, ale te rośliny, nie wiem, no wygląda na to, jakby urosły nowe. Oczywiście to jest niemożliwe, ale naprawdę ta powierzchnia wody była czysta, tu nagle nowe rośliny się pojawiły, więc no dosyć agresywnie trzeba te ryby podciągać właśnie pod ten stok, no, o który też koszyk może zawadzić, a później jeszcze tutaj trzeba dosyć silnie walczyć z tymi rybami, żeby no, nie zaczepiły się gdzieś o te rośliny. And point 4. The next bucket on your head. Here we are. We've only just done it again. £8.4. I thought it was a smaller one. It's chunky, that, isn't it? Piękna ryba, kolejny rekord Desa. Tamta miała 8 funtów. 2 ounces, Adam. 8 funtów 2 uncje, a ta ma 8 funtów 4 uncje. 2 ounces cost me the Feeder Masters, by the way. Powiedział, że o 2 uncje przegrał zawody Feeder Masters, także Yeah, let's not go down that was road. that fish. No, it's fin. Brań nie ma zbyt wiele, natomiast no, ryby są przepiękne i to wygląda na to, jakby one podpływały i po prostu przypływała ławica i
kilka brań, tak Maciek miał na początku, czy Des później. U mnie na razie jest słabo, ja dzisiejszego dnia to nie mogę zaliczyć do udanych. Natomiast u Desa jest kolejna ryba, mówił, że ma właśnie obcierki. Także miał obcierki, wiedział, że są ryby, no i ma kolejnego leszcza i to chyba raczej będzie ostatnia ryba dzisiaj. Oh, it looks like it's coming. Still fantastic. Oh yeah, I think that's not as big as the others. No, I was right. 7 pound 5.2 whatever. Is that 7? That's 7 kilo. No. I wish it was 7 kilos. But what a fish to finish off. Tricky fish, weren't they, Adam? Wspaniała ryba, żeby zakończyć dzień. Yes, Des, it was fantastic day. Zobaczcie, ostatnia ryba dzisiaj. Wspaniały dzień. Des był dzisiaj królem polowania. Złowił najwięcej leszczy. Złowił 2 leszcze ponad 8 funtów. Pobił swój rekord 2 razy. Ta ryba jest niewiele mniejsza, ale także piękna, także let him go. Let him go. Well, Yeah. all I can say is thank you, Adam. And I hope you enjoy this video. What a fantastic crew we've been out with over the last 2 days. Thank you very much for watching. Don't forget to like and subscribe on the Polish Preston YouTube channel. But what a fantastic venue. Thank you very much for letting me in your lovely country and catch beautiful bream like that, Adam. You are always Amazing. welcome. Let's let him go. And also, thank you to the Polish Federation for letting us fish their lake. Catch and Thank you release. very much. Catch and release. Thank you. Thank you. Magic, thank you very much. And thank you very much. Des jest zachwycony tym łowiskiem, tymi pięknymi rybami. Zresztą widzieliście, w jak świetnej kondycji były te ryby. Ale wszystko co piękne szybko się kończy. Także bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w następnym A filmie. po Desie widać, że zrobił kawał dobrej roboty. Can I go fishing again for an hour? For one more hour? Yes! See you later. Fishing for the evening. I'm going again.